Panie Marszałku, Szanowni kombatanci, rodziny Westerplatczyków, Szanowne Panie i Panowie Ministrowie, Ekscelencje, Księże Arcybiskupie, Panie, Panowie Oficerowie, druhny, druhowie, Szanowni Państwo, Polki i Polacy. To tu, w Gdańsku, na Westerplatte, 78 lat temu miała miejsce pierwsza bitwa II wojny światowej. To tu rozpoczął się rozpętany przez hitlerowskie Niemcy koszmar, który na całym świecie pochłonął kilkadziesiąt milionów istnień ludzkich, a Polska na 6 lat trafiła pod okrutną niemiecką okupację. Westerplatte to miejsce wyjątkowe dla każdego Polaka. To symbol niezłomności, bohaterstwa i patriotyzmu polskiego narodu. Jesteśmy tu dziś po to, by oddać hołd polskim żołnierzom. Czynimy tak od lat, by upamiętnić ich heroizm oraz uczcić pamięć ofiar tej największej w historii wojny. Cześć i chwała wszystkim polskim żołnierzom walczącym o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Cześć i chwała bohaterom kampanii wrześniowej. Cześć i chwała żołnierzom Westerplatte. O Westerplatte trzeba nam dziś mówić światu głośno. 20-krotnie liczniejsze siły niemieckie przez tydzień nie potrafiły złamać oporu obrońców. Kilkadziesiąt odpartych szturmów sprawiło, że polscy żołnierze zyskali szacunek wojsk najeźdźcy. Dowódca po kapitulacji dostał prawo ubrania galowego munduru. Był to jeden z niewielu przykładów cywilizowanej postawy niemieckich okupantów. Okupowana Polska była bowiem krajem wyjątkowego terroru, gdzie za ukrywanie Żydów skazywano na śmierć całe rodziny. Tak, trzeba nam o tym głośno mówić, bo dla Polski II wojna światowa to nie był tylko konflikt militarny. To była przede wszystkim niespotykana dotąd w historii hekatomba zwyczajnych ludzi, cywilów. Życie straciło 6 milionów polskich obywateli. Pamiętajmy, że nim na Westerplatte padły pierwsze strzały z pancernika Schleswig-Holstein, niemieckie lotnictwo spuściło bomby na bezbronną ludność Wielunia. Gdyby nie piekło II wojny światowej, także nasza siła gospodarcza byłaby obecnie znacznie większa. Polska została doszczętnie zniszczona i ograbiona. Warszawę zrównano z ziemią. Na terenie okupowanej Polski niemiecki hitlerowski najeźdźca wybudował liczne obozy zagłady. Z bezduszną przemysłową precyzją okrutnie wymordował w nich miliony ludzi z Polski i z całej Europy, głównie Żydów. Wszystko to działo się na oczach świata, na oczach Europy, która nie chciała wtedy ginąć za Gdańsk. Za to polscy żołnierze ginęli. Solidarnie walczyli o wolność europejskich narodów na wszystkich frontach wojny. Mimo to po wojnie przy milczącym udziale państw zachodnich Polska trafiła w okowy narzuconego jej siłą komunistycznego systemu. Jakże niedopuszczalne, jakże niesprawiedliwe i haniebne jest dziś mówienie przez niektóre zachodnie media o polskich obozach koncentracyjnych. Nie możemy godzić się na takie kłamstwa. Przyzwoici ludzie nie mogą się na to godzić. W trosce o przyszłość Europy, bo nie ma przyszłości bez prawdy, musimy ciągle przypominać, kto był ofiarą, a kto katem. Powtórzę to jeszcze raz głośno i wyraźnie. Polska była ofiarą II wojny światowej, ale Polska była też bohaterem II wojny światowej. Możemy być dziś z siebie dumni. Staliśmy po właściwej stronie, zachowaliśmy się jak trzeba. Mamy czyste sumienie, a najwięcej sprawiedliwych wśród narodów świata to Polacy. Nasi przodkowie, z których nieliczni jeszcze żyją, wsławili się mądrością i bohaterstwem.
Wartości, którymi podczas wojny kierowali się Polacy, legły u podstaw procesu jednoczenia się kontynentu. Rozpoczął się on przecież w odpowiedzi na piekło wojny. Dlatego w dobie, kiedy w Europie rodzą się różne partykularyzmy, Polska ma moralne prawo upominać się o te wartości. Ma obowiązek stać na straży solidarności, jedności i równych praw wszystkich państw. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której niektórzy europejscy przywódcy ulegną pokusie, aby z innymi rozmawiać z pozycji siły. Nie sposób przytoczyć w tym miejscu słów świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który 1 września 2009 roku mówił tu na Westerplatte: to nie Polska powinna odrabiać lekcje pokory. Nie mamy do tego żadnego powodu. Powód mają inni. Powód mają ci, którzy do tej wojny doprowadzili, którzy tę wojnę ułatwili. Tylko w zjednoczonej i zachowującej podmiotowość państw członkowskich Europie narody europejskie mogą skutecznie bronić swoich interesów i zachować jakże pożądane obecnie bezpieczeństwo. Gdańsk, w którym jesteśmy, to miasto solidarności. Europie potrzebna jest teraz solidarność, a Polska jest krajem solidarnym, bezpiecznym, praworządnym i demokratycznym. Dokładnie 30 lat temu, w tym miejscu, święty Jan Paweł II na spotkaniu z młodymi powiedział właśnie, iż każdy ma swoje w życiu Westerplatte, jakąś słuszną sprawę, której należy bronić. Parafrazując myśl Ojca Świętego, Europa stoi dzisiaj w obliczu niepokoju i destabilizacji. Dlatego nie możemy zdezerterować. Musimy być odważni i zdeterminowani, by wspólnie utrzymać porządek prawd i wartości, które leżą u fundamentów naszej kultury. Musimy to zrobić dla siebie i dla przyszłych pokoleń, by wreszcie z przekonaniem mogły one mówić, że nigdy więcej wojny. Cześć i chwała bohaterom.